Witajcie moi mili w dzisiejszym filmie. Można powiedzieć esencja bawarskiego rzezimieszka. Szczerze mówiąc, by tak w 100% oddać charakter tego samochodu, musiałbym używać słów niecenzuralnych, ale wiecie, jak to na YouTubie. Taki oto zawodnik, taki oto bolid BMW M4 F82, czyli poprzednia generacja. Jak ten samochód się wyzywająco prezentuje. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się tej maszynie z bliska, zmierzymy ją raceboxem, myślę, oraz skoczymy na próbę autostradową. Samochód ten jest na sprzedaż. Co ciekawe, jest z gwarancją, bo został mi udostępniony przez autoryzowany salon BMW Bonikowscy. Samochody oraz motocykle, nowe, używane. Dla każdego coś się znajdzie, czy jakaś spokojniejsza X1 w dieselku, czy właśnie takie M4. Auto z programu Premium Selection. Sam brałem swoją M550 właśnie z Premium Selection. No jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, samochód zdecydowanie zwraca na siebie uwagę właśnie, jeśli jest biały, jeśli ma tutaj te oto akcesoryjne naklejki, takie oto felgi, też one są akcesoryjne, ale ciekawe, bo mają tutaj złote wnęki. M4 względem czwórki w coupé jest oczywiście troszeczkę niższa, no bo inne zawieszenie. Nie dość, że obniżone, to w ogóle inne. Auto jest spompowane, więc też szersze, mniej więcej o 5 cm. Spójrzcie, proszę bardzo. Akurat idziemy po tej linii. M-Powerowe barwy. Tutaj proszę, te błotniki, wlot, właściwie wylot powietrza, jest on prawdziwy, aerodynamika hashtag. No wiecie, żeby jakieś zawirowania i niepotrzebne ciśnienia tutaj nie występowały. Tutaj również w ogóle jeśli chodzi o wlot, no tutaj nie ma jakiegoś tam fejku, miękkiej gry. Tutaj nie ma miękkiej gry, naprawdę. Wiecie, to jak się patrzy na ten samochód, no to już wiadomo, że będziemy mieli do czynienia z rzezimieszkiem, ale jak siadamy tu za kierownicę, to Boże święty. Dziczyzna. Wprawdzie kiedyś mówiono, iż to już M4 się skończyła, bo przecież poprzednia E90 dwójka M3, tak jest, bo wcześniej była M3 Coupé E92, a po niej pojawiła się właśnie pierwsza generacja M4. Że to już nie to, że tam wolno ssący silnik był. Faktycznie brzmiał on pięknie i tak dalej. No tutaj jest sześciocylindrówka, uturbiona. No BMW-ki przecież słyną z fajnych sześciocylindrówek. Ale wiecie co? Z biegiem czasu, jak się pojawiła najnowsza generacja już z tym dużym grillem, z napędem X-Drive, z ZF8 HP, to kurczę, ludzie zaczynają mówić, że nawet ta generacja jest ostatnia. No zobaczymy co będą mówili, jak wyjdzie kolejna M3, M4. Tak jest, bo F82 to tylko i wyłącznie napęd na tył. Dzika, taka narowista skrzynia biegów, ale o tym później. Aerodynamiczne, charakterystyczne dla BMW lusterka, wiadomo jakie. O poszerzeniach już Wam wspomniałem. Auto wygląda naprawdę tak przysadziście. Dodatkowo smaku tutaj dodaje, myślę, pakiet Maxtona. Zobaczmy tutaj z przodu, proszę, taka dokładeczka. Ale również progi, czy też zderzak z tyłu. I oczywiście mamy tutaj 4 prawdziwe końcówki układu wydechowego. Tak jak mówiłem, nie ma tutaj żadnych fejków, miękkiej gry. W ogóle z tym samochodem jest tak, że widzimy M4 w tej konfiguracji, w takiej specyfikacji na ulicy, no i od razu przecież wszystko jasne, że jakiś petrolhead ostry sobie nią ciśnie. No. Wiele elementów w tym samochodzie jest karbonowym. Spójrzcie na to, jaki piękny dach, aż szkoda byłoby tutaj szyberdach dobierać w M4. O ile wiem, dało się zamówić szyberdach, ale wtedy chyba mieliśmy normalny dach. Nie, tutaj jest właśnie taki styl, nie wiem, taki industrial, taka surowizna. Fajny smaczek. Tarcze pływające, układ hamulcowy, kawał układu hamulcowego, zobaczcie, 4-tłoczek, ale też zwróćcie uwagę, jakie mamy tutaj duże tarcze z tyłu. Właśnie z tej perspektywy to najlepiej widać, po prostu mamy porównanie do przednich. No, panie drogi, widać, że performance'owy wozik. Znaczy M-performance'owy, moje M550 i to M-performance, to już M-Power przecież. Poziom wyżej, no i garbisko na masce. Takie oto wybrzuszenie też jest bardzo kojarzone właśnie z M-kami. No i dobra, co, możemy zajrzeć do bagażnika M4, będziemy zaglądać do bagażnika. Ale tak szczerze w ogóle nie ma co tutaj się śmiać, bo właściwie to pojemność bagażnika wynosi 450 litrów prawie. Jeśli chodzi o takie aspekty praktyczne, no właściwie M3 w sedanie byłaby bardziej praktyczna niż M4, no ale to kto woli. Coupé, sedan, ale bagażnik jest bardzo praktyczny. Oczywiście jest tutaj składana tylna kanapa, ramiona wchodzą nam pod tapicerkę i ogólnie bagażnik ma takie w miarę regularne kształty, takie zagłębienia po bokach. Tutaj jeszcze możemy sobie zajrzeć. No wiecie, tam nie będziemy rozmontowywać tego samochodu, ale tam jest po prostu akumulator. Dobra, jeśli chodzi o środek, no jest on zdecydowanie bardziej stonowany ten samochód wewnątrz niż z zewnątrz. Nie no, dzisiaj minę przejście graniczne w Kołbaskowie, no to wiadomo będzie o co tutaj chodzi przecież. Ale wewnątrz, no tutaj spokojnie, bo szyba wchodzi i wychodzi w uszczelkę, trzeba uważać. Wnętrze jest raczej tradycyjne i takie normalne, czarne
i gdzieniegdzie tutaj znajdziemy takie oto satynowe dekory. Dekory, detale, jak zwał, tak zwał. Boczek drzwiowy, tutaj miękko, tutaj miękko. Cały jest miękki, a jedynie wnęka tutaj jest twarda, no i wiadomo to. Również czarne są główne dekory, black piano. Dwumetrowiec za dwumetrowcem raczej będzie miał tutaj problem, by się zmieścić. Myślę, że nawet w trójeczce, w M3 byłoby ciężko. Wiecie, to nie są limuzyny, to mają być takie raczej rzezimieszki do szaleństw. Właściwie tak na pierwszy rzut oka, no to co jak w trójeczce. Mi się wydaje, że te fotele są jednak inne w M4. Taka oto perforacja charakterystyczna. Auto jest bardzo zadbane, ale co tutaj się dziwić, no może 2017 rok, ale ma najechane niewiele kilometrów. Nie wiem, ktoś to może weekendowo sobie po prostu mógł używać. M4, no to nie jest przecież 420D. Fotele sportowe wprawdzie bardzo fajnie nas otulają, ale z drugiej strony naprawdę siedzi się w nich komfortowo. Nawet tak patrząc na ten samochód z zewnątrz, w ogóle bym nie pomyślał, że tutaj może być wygodnie, a jednak jest. Pozycja za kierownicą, jak to w BMW, jest idealnie. Ciężko tutaj się do czegoś doczepić. Czy to będzie ktoś miał, nie wiem, 2 metry wzrostu, czy 170 cm. Odpalimy sobie, niech auto troszeczkę się schłodzi, ale może otworzymy sobie drzwi. No. Łopie, to jest życie. Tutaj od razu odpaliły się profile kierowców, ale tutaj myślę, że możemy sobie... Dobra, bieg będzie pierwszy. A co ja tutaj próbuję klikać, bo ekran, z tego co widzę, nie jest tej dotykowy. Jest bardzo tradycyjnie. Właściwie to co? Wszystkie przyciski są tutaj fizyczne i proszę, charakterystyczny dla BMW panel do sterowania multimediami. Wszystko to jest jasne, proste, czytelne. Kiedyś też tak było z iDrive'em, że ludzie narzekali, że to tego nie ma tutaj kontroli nad tym samochodem, ja to bym tutaj zamiast ekranu taką korbą kręcił. A co było później? Inni producenci podłapali iDrive'a i robili podobnie, na wzór jakby. Perspektywa z oczu kierowcy. Wszystko jest ok. No szyby tutaj są akurat takie same jak w 4 normalnej. Kierownica do złudzenia byśmy powiedzieli, że jest taka sama jak w M-pakiecie przecież i tak dalej, ale zobaczcie, tutaj mamy, proszę, M-performance'owe przeszycia w takich barwach i przyciski M1 i M2. Możemy sobie spersonalizować je. No tryby jazdy, panie, proszę bardzo. Taki tutaj jest typ systemu multimedialnego. Jako już jest to Poliv, to widzę, że już jest troszeczkę nowszy niż wcześniej. No i proszę, tutaj konfiguracja M-Drive 1, M-Drive 2. Head-up tutaj nawet jest. Wieniec jest gruby, bicepsy wyraźne, manetki do zmiany biegów, deska rozdzielcza. Tutaj jest miękko, tutaj jest miękko i tutaj jest miękko. Tutaj nawet jest skóra. Tutaj akurat, tu również jest miękko, schowek. Miękko opada, jest cały flokowany. Klima automatyczna, dwustrefowa. Dzisiaj klimę trzeba będzie sobie wyłączyć. Przypomnijcie mi później. Liczniki zupełnie inne niż w tradycyjnej 4 i 3. Proszę bardzo, temperatura oleju. Prędkościomierz wyskalowany do 330 km na godzinę. Jeśli chodzi o obrotomierz, no to też tutaj w zależności od rozgrzania bądź też schłodzenia samochodu, znaczy chłodne, jak rano odpalamy, to będą się tutaj na rancie tarczy pojawiały takie żółte ikonki. No widzicie to zresztą teraz. Ekran LCD jest tutaj z dołu. No i BC, komputer pokładowy. O ile wiem, chyba jak nawigację odpalimy, to jeszcze tutaj też coś się może pokazywać. Ale to M4 już nie będę tego sprawdzał przecież. Tunel środkowy, patrzcie, tradycyjny, ręczny. No to jest ostatnia M4 chyba z takim ręcznym, tak mi się wydaje. W nowej, jeśli nawet mamy manualną skrzynię biegów, bo tutaj też mógł być manual, w najnowszej też jeszcze mógł być manual. Chyba tam już będzie ręczny elektryczny. I podłokietnik, mięciutki, skórzany, tutaj jeszcze schowek. Gałęcjusz też charakterystyczny, M powerowy, proszę. Wsteczny DS, no i tutaj mamy luz. Tutaj, o ile dobrze pamiętam, reguluje się, czy przy wyższych, czy przy niższych obrotach skrzynia ma nam trzymać silnik. No i tutaj też od trybów jazdy przyciśnijmy sobie, proszę bardzo, to jest taki ogólny performance, efficient, sport, sport plus parametry. I tutaj od układu kierowniczego sport, sport plus i komfort. Podsufitka jest czarna, zdziwiłbym się, jakby było inaczej. I myślę, że to na tyle wewnątrz. Zajrzyjmy pod maskę. 3-litrowe Twin Power Turbo, tak to się nazywa, proszę, emblemat
Empower. Tutaj nie ma jakichś niedopowiedzeń. Oznaczenie S55B30A. Jest to normalna MK, także moc 431 koni mechanicznych, moment obrotowy 550 Nm, ale jest to elastyczna, mega elastyczna jednostka, bo moment obrotowy maksymalny jest już dostępny przy 1850 obrotów. Skrzynie biegów w F82 były dostępne dwie, tak jak wcześniej wspomniałem, manualna oraz DKG Doppelkupplung 7-stopniowy. Tutaj mamy właśnie 7-stopniowy Doppelkupplung, czyli dwusprzęgłówka, która w zasadzie tej maszynie dodaje też takiego jakby, nie wiem, sprawia, że ten wóz jest po prostu taki, no jejku, no jest to diabeł, no współpraca S55 z DKG, no to jest jak taki po prostu taniec z podszarpywaniem, z wulgarnością, taki jakby pełen miłości, ale też jest w nim trochę złości. No wiecie, o co mi chodzi w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Wszystko. Jeśli mowa o osiągach, producent deklaruje, iż taka M4 powinna pierwszą setkę osiągnąć w 4,1 sekundy, ale szczerze nie jest to jakiś samochód, by patrzeć na cyferki. Jeśli chodzi o czas 0-100, to raczej mamy w nowej M3, która jest z X-Drive'em, a tutaj bardziej kierowca ma czerpać fan z tego jakby takiego wulgarnego tańca. Kto zasiada tu za kierownicą, ma być zaangażowany w jazdę, ma się wczuć. I o to tutaj właśnie chodzi. Radość z jazdy, fan car. No i takie orientacyjne 0-100, nie spinam się. Co wyjdzie, to wyjdzie. Jedna próba, nie będziemy tutaj masakrować opon. I prędkość maksymalna 250 km na godzinę, bo kagańczyk. Ciekawe, jakie tutaj jest 100-200. Za chwilkę dosłownie się przekonamy, no już czuję, że jest wiaterek i to chyba będzie boczny nawet, także no nie wiem. Będzie dobrze, będzie wesoło. Jeszcze tylko soundcheck i przenosimy się pod autostradę. Nie no, furczy i burczy maszyna. A co do tego czasu 0-100, no to tak jak mówiłem, jedno sprawdzenie, no i wyszło 4,5 sekundy i wszystko jest ok. Gdybyśmy bardziej rozgrzali tutaj opony, myślę, że byśmy zbliżyli się do tego 4,1. Jednak, no aktualnie jak po prostu maszyna wykrywa takie pierwsze zabuksowanie kołami, no to softowo, powiedzmy, kastruje nam moc. Ja piernicz, ale to jest dziczyzna, ojejku. No i dobra, tutaj zaraz zrobimy sobie 100-200, tylko za tym bumpem, ale tutaj GLE ciśnie. Dobra. ...431 koni mechanicznych. Boże, jeszcze na klimatyzacji włączonej. 8,96. O panie drogi! O panie drogi! No tego to się nie spodziewałem troszeczkę. Boczny wiatr mamy, tak mniej więcej z boku, no. Czy to może jest ta ostatnio taka prawdziwa M3? Bo nowe to tam pod Chińczyków są. Tam nowa też jest bardzo fajna, tylko tam już, kurczę, takie wszystko jest takie bardziej jak sztylet. W sensie, wiecie, tutaj skrzynia biegów agresywniej pracuje, nawet jak coś zmieniamy manetkami i tak dalej. Też jest ten tył napęd w nowej, no to wszystko jest takie jakby bardziej już właśnie pod cyferki, chociaż też jak najbardziej otrzymujemy pełno fanu z jazdy. No a tutaj po prostu, ojejku, no nie chciałbym powiedzieć, że to taka jazda z odpiętymi wrotkami, bo nie, bo panujemy nad tym, ale musimy się naprawdę już no być zaangażowani. No w sumie jak C63S mamy 4-cylindrowe, to może BMW powinno zrobić 4-cylindrową M3, chyba wtedy byłaby najprawdziwsza w zasadzie, no bo jakie było E30? Przecież 4-cylindrowe, nie? Ja pierni, ale by wtedy było w komentarzach, ale bym to czytał, no. No, Mercedesik.
dziękujemy. Tak, tak. Na autobanie można trafić na mocniejszego. No 10,5 sekundy, 200-250 i to pod górkę 1%. Dobra, tutaj chwilka taka odpuszczenia. No i sprawdźmy sobie prędkość maksymalną może. Dobra. I tu hamuję, bo może ktoś się będzie chciał wyprzedzać. Nawet wyprzedza. 267 km na godzinę na liczniku i 263 według GPS-u. No dobrze, nawet wcześniej odpuściłem troszeczkę. Pamiętajcie, z próbami autostradowymi nic nigdy na siłę. 7. bieg. Sprawdźmy sobie może jeszcze prędkości obrotowe tutaj do zawrotki. To tak jest 140 km na godzinę. To będzie 2498. 120 to jest 2022 i 100 to 1740. No i 80 km na godzinę. Ale żeby wykonać soundcheck porządnie i poprawnie, tak? Elementarzowo musimy jeszcze zwolnić. Kurde. Od razu banan na ryju się pojawił. No i widzicie, no. No taka ciężaróweczka też ma prawo przecież tutaj przejechać. Nie wejdzie 80 na godzinę w zakręt. Nie można się denerwować, cierpliwości. Patrzcie, sam jestem kierowcą, użytkownikiem BMW. Proszę, jaka kultura. Można jak najbardziej, no co? Reguły nie ma. Jeśli chodzi o prowadzenie, bardzo fajny jest tutaj układ kierowniczy taki, nie wiem, i czy przełożenie, czy siła wspomagania, czy nawet tu jest tak delikatniej, czym bardziej skręcić, no to bardziej, to tak ciężej, znaczy wszystko jest dosłownie w sam raz, tylko musimy się opamiętać troszkę, no bo tutaj można Bocelliego zaliczyć. Nie no, jest tutaj fan z jazdy, jest ewidentnie fan z jazdy, no kur... A czego się spodziewać po M4? No Boże, co ja mówię w ogóle? Może Petrolhead, jakaś taka odklejka chyba. No i dobra, tutaj będzie zaraz 100-200. Spokojnie, na razie sobie niby tak spokojnie jedziemy. No i dzida. A nawet troszeczkę może za późno zacząłem. 9,25 i równiuteńko było. Tyle, że nie wiem, chyba mogłem od niższej troszeczkę prędkości zacząć. Więc co tutaj 200-250 jeszcze sprawdzimy. Jest dzisiaj ciągle boczny wiatr. Prawy pas, bo zawsze może ktoś być szybszy. 9,54. No i to jest, proszę Państwa, Kagańczyk. 264 km na godzinę według GPS-u. Powiem Wam, piękna sprawa, taka maszyna, nie wiem czy to ostatnia prawdziwa, czy jaka M4, ale naprawdę kosa. Zawsze mnie ten samochód jakoś tak interesował, chciałem przetestować ten wóz. Jechałem czymś bardzo podobnym do tego i w zasadzie było to coś bardzo podobnego, no bo M2 Competition, no to taka M4 czy poprzednia M2 Competition, ale to grają w jednym teamie, te samochody są bardzo zbliżone, takie dzikusy straszne. Taki łobuz kocha najbardziej, o, to strasznie to brzmi, ale w tym przypadku to by się sprawdziło. Mam nadzieję, że ten samochód, jak i ta próba autostrady, to wszystko Wam się niesamowicie podobało. Także pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.